Siemaneczko widzowie, z tej strony Godline. Dzisiaj mam dla was materiał, który prosiliście mnie już jakiś czas temu na kanale, czyli recenzję gry Astro Bot. Przy okazji za udostępnienie tej właśnie gry chciałbym podziękować firmie Sony oraz jej pracownikom w Polsce. Pytanie, czym w ogóle jest nowy Astro Bot i czy warto go kupić? Sprawdźmy. Tradycyjnie zacznijmy od tego, o co tutaj w ogóle chodzi. Astro Bot, będący bohaterem dzisiejszego materiału, to jest gra platformowa wydana wyłącznie na PlayStation 5 i jest to trzeci tytuł z serii. Poprzednie tytuły, czyli Astro Bot Rescue Mission, będący grą na gogle wirtualnej rzeczywistości, oraz Astro Playroom, będący tytułem startowym, który był dostępny za darmo na PlayStation 5, również stawiały na tą samą formę rozgrywki i spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem na rynku. Najnowszy Astro Bot jest większy, jest ładniejszy i jest bardziej dopracowany niż jakakolwiek dotychczasowa gra z serii. Wcieramy się w niej w tytułowego Astro Bota, czyli takiego zabawnego słodziaka robocika, który musi uratować swoich przyjaciół, podróżując po różnych światach. No na razie powiedzmy sobie szczerze, to wygląda dość standardowo, tak? Natomiast tutaj widzowie, standard się kończy. Ta gra jest bowiem przepełniona nawiązaniami do samego Sony oraz całej marki PlayStation, o czym zaraz sobie powiemy. Jako że jest to tytuł platformowy, to ich w kwestii mechanik jest on dość prosty, dlatego nie ma sensu tym razem dzielić tej recenzji na kilka sekcji, tak jak robimy to zawsze, stąd od razu przejdźmy do najważniejszej w platformówce rzeczy, czyli gameplayu oraz projektu poziomów. Pierwsze co zobaczymy w Astro Bocie, to jest fakt, jak wiele ta gra ma wspólnego z samą konsolą PlayStation. Otóż ten tytuł jest grą ekskluzywną dla PlayStation 5 i to widać nawet w pierwszym filmiku w grze. Nasze astroboty, podróżując w przestrzeni kosmicznej, do poruszania się używają statku kosmicznego w kształcie konsoli PlayStation 5, a to dopiero pierwszy smaczek. Podróżując po kilku dostępnych światach, będziemy mieli za zadanie uratować naszych kolegów. No tak jak mówiliśmy, zabieg niby standardowy. Natomiast jak będziemy już ich ratować, no to się okaże, że wiele z uratowanych przez nas postaci okażą się bohaterami prosto z gier Sony. Spotkamy tutaj m.in. bohatera z Bloodborne, puchatego Ratcheta z serii Ratchet & Clank, czy też Kratosa wraz ze swoim synem, zaczerpniętych prosto z serii God of War. Do tego w grze istnieją nawet całe poziomy poświęcone upamiętnieniu najważniejszych marek Sony. Trafimy też na taki level zwany Bot of War, gdzie odbierzemy właśnie od Kratosa jego mroźny topór, czy też taki osadzony w świecie Uncharted, jaki pozwoli nam pomóc kultowemu Nathanowi Drake'owi w starciu z przeciwnikami. Nie będę tutaj mówił na temat tych poziomów nic więcej, bo ten tytuł jest wprost naszpikowany takimi fajnymi smaczkami i nie chcę wam tutaj na to spoilerować, dlatego w tym temacie ograniczę się do tego, co już wam pokazałem i powiem wam wprost, fakt, ile ta gra czerpie z innych produkcji Sony, jest naprawdę innowacyjny, a to, że dla niektórych gier stworzono nawet dedykowane dla nich poziomy wraz z dedykowanymi mechanikami, jest naprawdę godny podziwu. Widać, że twórcy przywiązywali się tutaj do każdego szczegółu. No dobra, wiemy, że pomysł jest fajny, jak natomiast jest z wykonaniem, no bo z wykonaniem akurat często w grach jest problem. Może jest, ale nie w Astro Bocie. Powiem tak. Super Mario Odyssey od Nintendo przez wiele lat był uważany za pioniera gier platformowych, z którym nic nie może się równać. No to teraz myślę, że ma naprawdę dobrego konkurenta, bo Astro Bot pod względem mechanik oraz designu bezustannie zachwyca. Poziomy w tej grze, które są bardzo ważne w platformówce, one są tutaj diabelnie różnorodne i je się przechodzi z prawdziwą przyjemnością. Dosłownie każdy kolejny level, na jaki natrafimy w tej grze, a jest ich naprawdę dużo, to jest coś nowego, a czasem odczucia będą diametralnie inne. Raz wylądujemy na gorącej pustyni, za chwilę trafimy do domu strachów, gdzie będziemy musieli odganiać duchy latarką, a na deser czeka nas azjatycka wioska, którą zdemolujemy swoim wielkim cielskiem, zamieniając się w olbrzyma. Nawet wrogowie, których spotkamy, mogą wymagać też specyficznego podejścia, nie każdego da się pokonać w ten sam tradycyjny sposób, także w przypadku wrogów jest tu też różnorodny. Astro Bot to jest prawdziwy festiwal znakomitych pomysłów. Jeżeli cenicie sobie w grach właśnie różnorodne doświadczenie, jeżeli cenicie sobie w grach inwencje twórców, no to z pewnością z tego tytułu będziecie zadowoleni. A to nie jest wszystko. Levele są nie tylko właśnie diabelnie różnorodne, ale są też świetnie wykonane. W platformówkach, właśnie w grach tego rodzaju, bardzo ważne jest to nie tylko właśnie jak taki poziom wygląda,
ale tak naprawdę co on dodatkowo jeszcze oferuje. Czyli oprócz samej możliwości jego przejścia, oprócz samej grafiki, czy są tutaj jakieś dodatki typu sekrety i znajdźki. Ja jestem fanem maksowania właśnie poziomów, czyli wyciskania z nich wszystkiego i wygląda na to, że twórcy Astrobota idealnie to podejście rozumieją. Kolejne mapy są pełne pomysłowych i co najważniejsze całkiem intuicyjnych sekretów. Nie ma tutaj mowy w tej grze o żadnym lizaniu ścian, jakimś chodzeniu na ślepo i tak dalej, jak w Doomie na przykład. Tutaj z 95% sekretów w tej grze odkryłem samodzielnie, po prostu kombinując i uważnie obserwując, a mapy też są zaskakująco otwarte i pozwalają nam na eksplorację prawie każdego ich zakamarka. O to właśnie w sekretach chodzi, żeby na mapie uważny gracz znalazł je bez korzystania z poradnika i w Astrobocie wykonano to wprost perfekcyjnie. Ja powiem tutaj więcej i nawet jeżeli nie uda nam się czegoś na mapie znaleźć, no bo zawsze może się tak zdarzyć, to twórcy przygotowali tutaj znakomite rozwiązanie. Otóż za drugim razem, jak będziemy sobie zaczynać ten sam poziom, bo na przykład chcemy zebrać tam właśnie brakujące elementy, to na samym początku będziemy mieć dostęp do takiej specjalnej papugi, która pomoże nam odkryć to, co minęliśmy. Ona nam będzie wskazywać właśnie te miejsca, gdzie może coś być. W ten sposób twórcy jednocześnie oferują nam znakomite sekrety, które są bardzo intuicyjne, a jeżeli je ominiemy, to zawsze dostajemy do ręki pomysłowe narzędzie, żeby do nich wrócić i wycisnąć z tej mapy wszystko, co się da. Dodajmy do tego odpowiednią długość samych map, które nie są wcale za krótkie, ani nie są też za długie, i szybko okaże się, że maksowanie leveli w tej grze i przechodzenie tej gry jest po prostu czystą przyjemnością. Zresztą za samo ratowanie tych robotów i zbieranie ukrytych na mapach pieniążków otrzymujemy też specjalne nagrody w bazie, która jest swoistym centrum dowodzenia marki PlayStation, jakiego jeszcze chyba nikt nie widział. W naszej bazie, czyli w naszym hubie, dla uważnych fanów znajdują się porozsiewane całe dziesiątki smaczków w postaci na przykład wielkiego PlayStation 5 z oczami, czy też lin, po których my sobie przechodzimy, a imitują one kabel od pada od PlayStation 1. Bazę możemy odbudowywać stopniowo, ratując właśnie kolejne boty i zbierając części konsoli PlayStation 5 rozsiane po kosmosie. Do uratowania mamy łącznie 300 botów i to mi się podoba, że każdy z tych botów fizycznie w tej bazie będzie. Jeżeli uratujemy te wszystkie 300 botów, to one naprawdę w tej bazie będą, tam będzie 300 osób. Do tego mamy też opcję personalizacji chociażby naszego kontrolera, który w grze służy do szybowania niczym samolot, a na deser możemy też zmieniać ciuchy naszego bota. Także ci z Was, którzy cenią sobie opcję personalizacji, cenią sobie fajny klimat, z pewnością będą tutaj zadowoleni. Nie oznacza to jednak, że gra jest idealna, no bo widzowie, wszyscy wiemy, że gier idealnych po prostu nie ma. Na szczęście w tym przypadku są to w dużej mierze mniejsze problemy, ale one nadal są. Po pierwsze, sekrety w tej grze są naprawdę świetnie zrobione, natomiast jest też taki jeden rodzaj sekretu zwany portalem. Taki portal nas przenosi do specjalnego ukrytego świata, gdzie możemy wziąć udział w bonusowym wyzwaniu. To jest naprawdę fajne, taki dodatkowy level. Natomiast jak użyjemy tego portalu, to z tego aktualnego poziomu natychmiast nas wywali. Jak będziemy chcieli wrócić, to zaczniemy nie od tego momentu, z którego nas wywaliło, tylko całą mapę trzeba przejść ponownie. Pół biedy, jeżeli jest to sam początek mapy, ale jeżeli taki portal znajdziemy gdzieś w 3/4 lokacji, no to można się po prostu wkurzyć. Po drugie, twórcy zaimplementowali w tej grze też tryb fotograficzny. To jest fajne. Nawet są takie specjalne miejsca, gdzie nasz Astrobot robi takie śmieszne, zabawne pozy i aż się prosi, żeby tego trybu fotograficznego tam użyć. Problem polega jednak na tym, że ten tryb fotograficzny odblokowujemy gdzieś tak dopiero w połowie gry, co jest zwyczajnie bez sensu. Ja powiem Wam szczerze, że spędziłem gdzieś tak przy pierwszej takiej budce fotograficznej gdzieś tak z 10 minut, zastanawiając się właśnie, jak się tu do cholery robi zdjęcia, i finalnie mi się nie udało. Potem dopiero się okazało, że gdzieś tak w połowie gry ten tryb foto zostanie odblokowany. To wprowadza po prostu do gry zamieszanie. Ja nie wiem, dlaczego on nie jest dostępny od początku, natomiast jak twórcy już chcieli go zablokować, no to wystarczyłby taki najprostszy dymek informujący, że ta umiejętność zostanie odblokowana później, tak żebyśmy w tych punktach fotograficznych nie musieli głowić się, o co chodzi. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem gameplayu Astrobot to nadal produkcja wyjątkowo solidna, a to jest przecież najważniejsze. Nawet te powyższe dwa błędy nie wpływają za bardzo na wrażenia z gry. Przejdźmy teraz do grafiki, która, jak już pewnie sami zauważyliście, prezentuje się wprost znakomicie.
Ja grając na ekranie 4K z obsługą HDR byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak ten tytuł wygląda. Rozdzielczość jest naprawdę wysoka, obraz jest ostry, tekstury są bardzo wysokiej jakości, modelom nie można nic absolutnie zarzucić chyba w żadnym miejscu. Ja powiem wam więcej, że ja mam taki nawyk, że włażę wszędzie w grach, tam gdzie nie powinienem wchodzić, włażę nawet w takie miejsca za obręb mapy i z reguły takie miejsca wyglądają po prostu brzydko, no bo tam nikt z deweloperów nie myśli, że gracz tam wejdzie. Otóż nawet w takich miejscach w Astrobocie wszystko było dopięte na ostatni guzik. W każdym miejscu gra była perfekcyjna i to zasługuje na uznanie. I oprócz tego, że jest też ładnie, to jest też naprawdę klimatycznie. Wszystkie levele tutaj mają swój unikalny, specyficzny styl, który co ważne, pomimo diabelnej różnorodności, tak jak ja mówiłem, że każdy level jest inny, to ten styl nadal da się wyczuć. Ten styl jest spójny. Nawet gdy gramy na pustyni, a zaraz potem znajdziemy się w jakiejś ciemnej jaskini, to nadal da się wyczuć, że to jest cały czas Astrobot i chociaż wizualnie ten level może prezentować się totalnie inaczej, to widać, że ta gra od początku do końca jest spójna, czuć, że to jest nadal ta sama gra, że ona ma pomysł na siebie i jest to pomysł znakomity. W przypadku wydajności też nie ma się do czego przyczepić. Gra działa w 60 klatkach na sekundę, no i szczerze mówiąc, ja nie zauważyłem tutaj jakichś żadnych odczuwalnych spadków tej wartości. Nawet gdy na ekranie było kilkadziesiąt słodziaków astrobotów, to gra działała naprawdę płynnie. To prawdziwa sztuka zrobić grę tak dobrze wyglądającą i tak dobrze działającą. Także tutaj na pewno należą się pochwały. Jedyny tak naprawdę minimalny zarzut, jaki można mieć do samej grafiki, to jest fakt, że niektóre z poziomów, czy tam niektórzy z bossów są podobne do tych przedstawionych w poprzednich częściach gry, czyli na przykład w Astrobot Rescue Mission. I powiedzmy sobie jednak szczerze, przy takiej ilości leveli, bo jest tu ich ponad 50, to nie ma możliwości, żeby coś w tej grze się nie powtórzyło. I tak jest tu taka różnorodność, że nie można absolutnie na żadne efekty déjà vu czy powtórzenia narzekać, nie zamierzam za to gry krytykować. Jeżeli natomiast chodzi o sterowanie, to pewnie jak się spodziewaliście problemów żadnych nie ma, natomiast tym razem chciałbym z wami o tym sterowaniu troszeczkę dłużej porozmawiać. Nie dlatego, że jest coś z nim nie tak, wręcz przeciwnie. Tak jak mówiłem, Astrobot jest grą ekskluzywną, a wiecie czym się charakteryzują gry ekskluzywne? Że są tylko na jeden sprzęt. Dlatego z tego jednego sprzętu można wycisnąć wszystko. I deweloperzy Astrobota postanowili więc zamienić pada DualSense od PlayStation 5 w prawdziwie next-genowy kontroler i użyć go w 100%. Już w przypadku tego poprzedniego tytułu, czyli Astro Playroom, deweloperzy mocno wykorzystywali pada, natomiast tutaj to jest po prostu pełen odjazd. Jeżeli do tej pory nie byliście właśnie pewni co do tych bajerów, które oferuje kontroler od PS5, czyli tych wibracji, czyli tych adaptacyjnych triggerów i innych bajerów, no to gorąco zachęcam was, żebyście zagrali w Astrobota, bo ta gra przekona was, jak zajebista jest to technologia. Astrobot wykorzystuje dosłownie wszystko, co tylko się da. Podczas wchodzenia na mapy tytuł wykorzystuje żyroskop, żeby sterować naszym padem jak szybowcem i to często od nas zależy i od naszych ruchów, czy uda nam się zebrać dodatkowe znajdźki, sprawnie poruszając kontrolerem. A to jest dopiero pikuś. W grze znajdziemy m.in. małpie rękawice, pozwalające nam się łapać za skalne występy. No i z reguły w grach do tego używa się analogów, nie? Tak jak na przykład w Uncharted. Żeby chwycić jakiegoś występu, trzeba wychylić analoga. Ale nie tutaj. Tutaj w tej grze, żeby złapać się jakiegoś występu, musimy wychylić całego pada. To niby jest taki szczegół, natomiast błyskawicznie to rozwiązanie robi się intuicyjne, dopiero w innych grach zdamy sobie sprawę, jak naprawdę było to fajne. Taki kolejny przykład to jest na przykład poziom w nawiedzonej posiadłości. Tam musimy skierować taką specjalną latarką, żeby pokonać duchy. No i w grach, tak jak mówiłem, z reguły celuje się od tego analogami. Tutaj poruszamy i przekręcamy całym padem, co daje dużo bardziej imersyjny i ciekawy efekt. Co więcej, to nie jest tylko taki po prostu bajer, tak? Do którego można się uśmiechnąć, powiedzieć, że fajne, a potem wyłączyć, bo jest irytujący. Tutaj jest wprost przeciwnie. Ja wam powiem, że ten sposób sterowania jest naprawdę precyzyjny, co mnie osobiście zaskoczyło. Ja recenzowałem niedawno jeszcze taką grę Nintendo zatytułowaną WarioWare i tam też się używało właśnie niby joyconów, używało się tego żyroskopu, tych bajerów, natomiast tam z precyzją tego systemu zdarzały się problemy. Tutaj jak grałem DualSense'em, ani razu nie zdarzył mi się żaden problem z precyzją
Cały czas działało to po prostu idealnie, naturalnie. Jestem przekonany, że ten sposób sterowania Wam też się spodoba. Pewnym zaskoczeniem może być za to poziom trudności w grze. Otóż ta gra wygląda na taką grę dla dzieci, tak? Ona jest od 7 lat. Natomiast ona wcale nie jest za łatwa, bo nasz robot poza walkami z bossami ma tylko jedno życie i ginie się natychmiast po przyjęciu trafienia. Może pierwsze 2 światy będą wyglądały na całkiem łatwe, natomiast kolejne już wcale takie łatwe nie są. Co prawda mapy mają sporo checkpointów właśnie blisko siebie, gdzie możemy się bez przerwy odradzać, natomiast nawet przy takiej ilości tych checkpointów zdarzają się na mapie czasem miejsca, gdzie tytuł nas cofnie nieco dalej. I moim zdaniem tutaj w tej grze poziom trudności jest idealnie dobrany dla większości graczy, jednocześnie wyzwanie nie jest zbyt łatwe, ale też jednocześnie czasami trzeba będzie kilka razy powtarzać jakieś trudniejsze elementy. To bardzo dobrze, ale pomimo to ja w tej grze chętnie bym widział jakiś tryb na przykład easy, gdzie nasz robot by wytrzymywał nieco więcej, miał na przykład 3 życia zamiast 1. Trzeba zrozumieć, że dzisiaj w grach bawi się dużo więcej osób, których poziom wyzwania w Astrobocie może sfrustrować, szczególnie jeśli grali wcześniej w gry Sony, a te gry Sony na ogół takie tryby właśnie fabularne, czy tam easy, jak to się nazywa, miały. Tak było na przykład z God of War'em, tak było na przykład z Horizonem. Nie wiem dlaczego tutaj taki tryb właśnie fabularny się nie znalazł. Moim zdaniem to jest niedopatrzenie twórców, jak najbardziej taki tryb właśnie easy powinien się w tej aktualizacji do gry znaleźć. Na razie więc jeżeli chodzi o poziom trudności to Astrobota mogę go gorąco polecić graczom średnio zaawansowanym jak i wyjadaczom, natomiast totalni nowicjusze mogą się na nim trochę sparzyć, a szkoda. Czas na podsumowanie. Ja się spotkałem w internecie czasami z pytaniami niektórych graczy, ale po co są te gry ekskluzywne, tak? Wychodzą na jeden sprzęt, ale czy to coś daje, że one wychodzą na jeden sprzęt? Po co takie w ogóle coś robić? Otóż właśnie, drodzy widzowie, po to, żeby takie zajebiste gry jak Astrobot mogły dalej wychodzić. Astrobot jest przykładem idealnej gry ekskluzywnej, która gdyby nie wychodziła tylko na Playkę, to nie byłaby taka dobra. W grze nie można by umieścić tylu odniesień do samej konsoli, grafika byłaby na pewno gorsza, a przede wszystkim, jeżeli gra nie byłaby eksem, to nie można by wykorzystać w 100% możliwości, jakie daje kontroler DualSense. Astrobot jest świetną platformówką, w której genialny sposób wykorzystano markę PlayStation i zaoferowano znakomity gameplay, a to wszystko z przepiękną grafiką i całkiem dobrą wydajnością. Pomimo, że nadal można tutaj w tej grze wymienić kilka pomniejszych minusów, to ten tytuł jest tak dobry, że w praktyce ledwo się je zauważa. Astrobota zakupimy za 350 zł i moim zdaniem jest to cena jak najbardziej uzasadniona. Jest to bowiem tytuł najwyższej jakości, który zapewni nam zabawę na bardzo wiele świetnie spędzonych godzin. To jest platformówka niemal idealna, która na spokojnie może walczyć z również bardzo solidnymi w tym temacie grami od Nintendo, a to naprawdę dla niej spore wyróżnienie. Ja wam osobiście mogę powiedzieć, że w grze bawiłem się naprawdę znakomicie, mogę wam ją z czystym sercem gorąco polecić i to nie tylko fanom platformówek, bo ja takim fanem na pewno nie jestem, a bawiłem się znakomicie. Moim zdaniem zagrać naprawdę warto. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał, jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.